Witam! Zapraszam na znakomity tort makowy. Jeden z najlepszych, jaki jadłam. Blaty makowe są przełożone kremem śmietankowym. Tort jest wyborny i bardzo efektowny. Zapraszam! A oto przepis na blaty makowe. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Polecam używanie wagi kuchennej. Do przepisu wykorzystamy 300 g suchego, już zmielonego maku. Mak zalewamy wrzącą wodą lub mlekiem, 1,5 szklanki. I odstawiamy do wystygnięcia na około godzinę. Przygotowujemy tortownicę o średnicy 24-23 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Kiedy mak wystygnie, przekładamy go na ściereczkę i wyciskamy nadmiar wody lub mleka. Suchy mak przekładamy do miski. Do dużej miski wlewamy 8 żółtek, 120 g cukru, pół szklanki i miksujemy na jasno przez 3 minuty. Otrzymaliśmy puszystą masę jajeczną. Teraz wsypujemy do niej mak. Wsypujemy 3 łyżki kaszy manny i 2 łyżki bułki tartej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki ekstraktu migdałowego. Mieszamy wszystkie składniki. A zapomniałam o migdałach. Pół szklanki mielonych migdałów. Mieszamy wszystkie składniki. Do innej miski wlewamy 8 białek w temperaturze pokojowej. Wsypujemy 150 g cukru, 3/4 szklanki. Miksujemy na sztywną pianę. Do maku stopniowo dodajemy ubitą pianę. Mieszamy. Kolejna porcja piany. Ciasto jest gotowe. Ciasto przelewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Wygładzamy. Pieczemy w temperaturze 175 stopni przez 45 minut, góra-dół. Po upieczeniu ciasto pozostawiamy w piekarniku przez godzinę z uchylonymi drzwiczkami. Przestudzone ciasto wyciągamy z tortownicy. Kiedy ciasto jest zimne, możemy je przekroić na blaty. Ja zrobiłam to na drugi dzień. Najpierw odcinamy nierówności i skórkę z wierzchu. Będziemy potrzebować 3 blaty. Najpierw nożem zaznaczamy, gdzie będziemy przecinać. Następnie lekko przecinamy na głębokość około 1,5 cm. Teraz już przekrawamy dokładnie, śledząc nacięcia. Nóż pozostaje cały czas w tej samej pozycji. Pod blat podkładamy długi nóż dla pewności i przekładamy go na bok, na półmisek, na talerz albo na stół. I tak samo postępujemy z drugim blatem. Nożem nacinamy, robimy ślady, gdzie będziemy przecinać. Potem już głębiej przecinamy nożem, a na koniec przekrawamy blat. Za pomocą noża przekładamy na półmisek. Ostatni dolny blat przekładamy na talerz lub półmisek, na którym będziemy podawać tort. Teraz przygotujemy krem do tortu. Oto składniki. Powinny być zimne, z lodówki. A to dżem albo konfitura pomarańczowa. Do zimnej miski przekładamy serek Philadelphia 750 g. Wlewamy 600 g zimnej śmietanki 36%, trochę mniej niż 2,5 szklanki. Miksujemy przez chwilę, aby składniki się połączyły.
Przesiewamy 100 g cukru pudru, niecałe pół szklanki. Najpierw mieszamy, nie włączamy miksera, a potem już miksujemy na szybkich obrotach. Ilość cukru można ewentualnie zredukować. Wylewamy jeszcze 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego i miksujemy do odpowiedniej konsystencji kremu. Krem jest stabilny, puszysty. Teraz możemy już skompletować nasz tort makowy. Na dolny blat ciasta, który znajduje się na podkładce do tortu, nakładamy kilka łyżek konfitury lub drzemu pomarańczowego. Lekko gorzkawy posmak pomarańczy będzie znakomitym kontrastem do kremu śmietankowego. Drzem rozsmarowujemy. Odważamy 360 g kremu. Napełniamy nim rękaw cukierniczy i następnie wyciskamy na blat. Jeżeli nie masz rękawa, krem nałóż łyżką. Krem mamy równo odważony i warstwy kremu będą jednakowe. Blaty makowe są wystarczająco wilgotne, ale jeżeli chcesz, możesz je nawilżyć, na przykład likierem pomarańczowym rozcieńczonym z wodą. Gotowe. Teraz trochę wyrównamy i możemy nałożyć drugi blat ciasta. Dłonią lekko przesuwamy ciasto, aby drugi blat równo pokrywał się z tym dolnym. I ponownie nakładamy kilka łyżek drzemu pomarańczowego na ciasto. Rozsmarowujemy. Odważamy 360 g kremu. Nakładamy go na ciasto. Wyrównujemy. Nakładamy ostatni krążek. Smarujemy drzemem i nakładamy 360 g kremu. Zgarniamy nadmiar kremu z góry i teraz za pomocą kieszeni, łyżki albo noża nakładamy resztę kremu, która nam pozostała. Nakładamy na boki i później wyrównujemy paletką albo szerokim nożem. Obracamy tort, aby z wszystkich stron krem był nałożony równo. Wyrównujemy boki. Wyrównujemy górę. Gotowe. Teraz musimy jeszcze wyczyścić naszą podstawkę albo talerz. Teraz będziemy dekorować górę tortu, tak zwany top, w zależności od ilości kremu, która nam pozostała. Zaczynamy najpierw rozkładać krem w 4 miejscach symetrycznie i później kolejno wypełniamy luki w zależności od ilości kremu, a więc zaczynamy stopniowo. Jeżeli mamy więcej kremu, możemy zrobić więcej ozdób. Mi zostało trochę kremu jeszcze, więc mogę dać na środek. Wypełniam cały środek. Na torcie można ułożyć kwiatki i posypać migdałami, wiórkami kokosowymi. Dla mnie tak jest wystarczająco. Prosto i elegancko. Tort bardzo ostrożnie wkładamy teraz do lodówki na kilka godzin albo na całą noc. I nadszedł moment kulminacyjny. Będziemy kroić tort. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Kroimy długim nożem i po każdym przecięciu nóż myjemy pod gorącą wodą i suszymy. Uwaga, uwaga! Oto nasz tort makowy z kremem śmietankowo-waniliowym. Delikatnie, aby mi nie upadł. Tak się prezentuje nasz tort. Bardzo ładna porcja. Widać równe warstwy ciasta makowego i równe warstwy kremu. Tort jest przepyszny, ciasto jest wilgotne, krem delikatny. Pycha. Bardzo polecam Ci ten przepis.
Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao.